Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy o kanale, który moim zdaniem jest absolutnie jednym z kluczowych, jeśli chodzi o muzyków, czyli o YouTubie. YouTube to jest taka biblioteka tego wszystkiego, co jest być może dla Was najważniejsze. Różnych materiałów z koncertów, z prób, wywiady, może jakieś zapowiedzi ważnych dla Was wydarzeń. Chodzi o to, żeby o to dbać, żeby systematycznie wstawiać coraz więcej tych filmików, żeby je odpowiednio opisywać, dystrybuować. Czyli jeżeli już wstawimy na przykład jakiś film na YouTubie z naszym udziałem, no to może warto rozesłać go do różnych miejsc, które mogą być potencjalnie tym zainteresowane. Pamiętam kiedyś taki jest zespół saksofonowy The Hoop Group. Oni wysłali swoje nagranie, jak wykonywali fragment 4 pół roku Vivaldiego, do Classic FM. I Classic FM ma ogromną grupę followersów. Zamieścili to, no i oczywiście od razu to spowodowało, że zainteresowanie zespołem wzrosło. Dzisiaj mają naprawdę całkiem spore grono osób obserwujących i stali się popularni nie tylko w Polsce. Także ta dystrybucja, to dotarcie z tym naszym filmem do potencjalnych odbiorców, to jest bardzo ważne. I czasami nawet w prosty sposób można coś zrobić, co ma niezwykłą moc, dlatego że zawsze najważniejsza jest jakość, to co proponujemy. I jeżeli jesteśmy fenomenalni, jeżeli mamy coś takiego do zaproponowania, co może spowodować zamieszanie w sieci, to nawet jeżeli nagramy to ze swojego smartfona, ale na przykład z jakimś zewnętrznym mikrofonem, to może to zdać egzamin. Oczywiście czym więcej sprzętu wykorzystamy, tym lepiej. To jest oczywiste, ale no, nie zawsze możemy sobie na różne takie rozwiązania pozwolić. Jeśli chodzi o mistrzów właśnie zamieszczania wideo, w ogóle funkcjonowania w mediach społecznościowych, to myślę, że jednym z takich niekwestionowanych autorytetów w tej dziedzinie jest Rai Chen. Rai Chen to jest skrzypek. To jest skrzypek, który doskonale rozumie, jak należy działać w mediach społecznościowych. On jest aktywny na Facebooku, na Instagramie, na YouTubie, na Twitterze również. On wie, jakie treści zamieszczać, ma niezwykłe poczucie humoru, co mu bardzo pomaga. Fani doskonale wiedzą, jaki on jest aktywny, więc przesyłają mu na przykład jakieś ciekawe gadżety, które on później prezentuje w mediach społecznościowych. Robią sobie z nim selfie. Ja też kiedyś sobie zrobiłem, jak był tutaj w Polsce. Bo jest to bardzo taka sympatyczna postać i właśnie ma coś sobie niezwykle takiego komunikatywnego, co mu bardzo pomaga. W momencie, kiedy on wchodzi na estradę, to już wiadomo, że jest to artysta, który chce nam coś ciekawego zakomunikować. I on robi bardzo wdzięczne te filmiki wideo, sam je montuje zresztą czasami wieczorami, w których biorą udział zwierzęta. Ostatnio widziałem filmik, na którym on gra fragment Vivaldiego w obecności koni, sympatycznych koni na łące. On ma takie różne właśnie pomysły, wymyśla historyjki, oddziałuje na emocje. Stara się zwracać ze swoim przekazem do skrzypków, na przykład ma to charakter edukacyjny, mówi czasami takim żargonem, ale też potrafi być bardzo przystępny, jeśli chodzi o dobór słów. Także to, o czym mówi, jest bardzo interesujące również dla tych, którzy nie mają pojęcia o grze na skrzypcach. I też jeśli chodzi o tę stronę edukacyjną, to na przykład wchodzi też na w bardziej poważne zagadnienia i mówi chociażby o bezpieczeństwie. Jeśli chodzi o muzyków, porusza takie kwestie mentalne, psychologiczne, właśnie jak sobie radzić ze stresem, z porażką, z pomyłką. Także to są wszystko bardzo różne, interesujące zagadnienia. Poza tym, no oczywiście na bieżąco relacjonuje to, co się dzieje w jego życiu, wstawia różne materiały z podróży. Też angażuje się w akcje charytatywne, na przykład udało mu się całkiem pokaźną kwotę zebrać na edukację dzieci z takich społeczności po prostu biednych. Także działa wielopłaszczyznowo i właśnie to jest muzyk XXI wieku. Muzyk, który potrafi grać, jest świetnym artystą, ale z drugiej strony potrafi się też komunikować. A wszystko tak naprawdę, jeśli chodzi
o YouTube'a i muzykę klasyczną, to zaczęło się od Valentiny Lisicy. Valentina Lisica, pianistka, nie jest jakaś rewelacyjna moim zdaniem osobiście, ale jest po prostu osobą niezwykle taką przedsiębiorczą. Ona stwierdziła, że jakoś nie za bardzo jej się układa, tak? Że tych koncertów nie ma zbyt wiele, że w sumie to życie artysty nie odpowiada jej i postanowiła wziąć sprawę w swoje ręce. Z pomocą męża nagrała najpierw etiudę Rachmaninowa, która spotkała się z dużym zainteresowaniem, później wszystkie etiudy Chopina, zrobili DVD, DVD znalazło się na Amazon, ale fani zaczęli zamieszczać fragmenty na YouTubie, co wcale nie przeszkodziło, że sprzedaż tego DVD była kapitalna. Jej aktywność była coraz większa. W końcu mieli też możliwość sfinansowania nagrania koncertów Rachmaninowa z London Symphony Orchestra. Był taki słynny jej recital w Royal Albert Hall w Londynie, podczas którego ona wykonywała utwory, o które prosili ją fani. Także miała tę relację zawsze bardzo, bardzo dobrą. Tuczelos. Wszystko zaczęło się od YouTube'a. Dwóch kapitalnie grających wiolonczelistów, ale wykształconych klasycznie, którzy najpierw tylko i wyłącznie działali właśnie w tym zakresie, spotkali się ze sobą i postanowili stworzyć coś szalonego. Nagrali Smooth Criminal Michaela Jacksona w całkiem prosty sposób, ale był tam Steadicam, czyli kamera w ruchu. To wszystko było zdynamizowane, tam krzesła były poprzewracane. Była moc. Iskry leciały. Oni pokazali się po prostu od jak najlepszej strony, jako wiolonczeliści. To wzbudziło niesamowite zainteresowanie. Najpierw 1 milion osób, które to obejrzały, potem 2 za chwilę 3 miliony. Telefon od Eltona Johna, że chce z nimi występować. Po prostu kariera potoczyła się w sposób absolutnie brawurowy. I dzisiaj Hauser, o czym też wam mówiłem, on jest też królem, jeśli chodzi o właśnie swoje funkcjonowanie w mediach społecznościowych. Zobaczcie właśnie, ile lekkości jest w tym, co on robi. Jak kreatywny też jest w tym. Jak on się tym wszystkim bawi. I o to chodzi, żeby cały czas się bawić, żeby pokazywać, że nie jesteśmy jakimiś strasznymi ponurakami. Jesteśmy niezwykle poważnymi ludźmi, tylko że po prostu umiemy wykorzystywać te wszystkie narzędzia, które dostajemy i to w dużej mierze dostajemy za darmo. Także pamiętajcie, że bycie w dzisiejszych czasach muzykiem to jest granie, ale to jest też komunikowanie się z naszymi odbiorcami. Nieważne, ilu masz fanów, ważne, ilu masz gorliwych fanów. Budujcie tę relację, jak tylko to jest możliwe. Wielokanałowo, w różny sposób, ale róbcie to systematycznie i zobaczycie, że w końcu przyniesie to efekt i wasze życie stanie się naprawdę satysfakcjonujące i dla was szczęśliwe. Dziękuję.